Nie każdy potrafi nagrywać. Nie każdy potrafi edytować filmy. I w końcu nie każdy musi lubić TikToka, w którego powoli zamienia się Instagram. Można powiedzieć, że należę w połowie do dwóch pierwszych i w pełni do ostatniej kategorii. Dlatego niechętnie i mozolnie zabrałam się do tworzenia swoich pierwszych rolek na Instagramie. Oczywiście zależało mi na jak najwyższej jakości, dlatego wszystko kręciłam aparatem, a następnie edytowałam w profesjonalnym programie do obróbki wideo, którego używam do tworzenia odcinków na YouTubie. I fakt, rolki wyszły super, ale spędzanie 3 godzin na edycji 30-sekundowego filmiku o przeciętnej długości życia na Instagramie nie dłuższej niż 24 godziny to zdecydowana dysproporcja włożonego wysiłku w otrzymany efekt. Dlatego postanowiłam pójść na łatwiznę, a raczej wykazać się sprytem i zacząć tworzyć rolki, które nie tyle zachwycają obrazem, co zaskakują treścią i pomysłem. Przy okazji przygotowań i poszukiwań postanowiłam zebrać najlepsze wskazówki i podzielić się nimi z Wami w dzisiejszym odcinku. Cześć, tu Marcelina, witajcie na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. W tym odcinku pokażę Wam, jak szybko i łatwo edytować rolki, które zachwycą Waszych odbiorców, niezależnie od tego, jakiej jakości wideo zamierzacie nagrać lub macie do wykorzystania. To nie będzie tutorial pokazujący krok po kroku, jak używać danej aplikacji, tylko raczej zbiór wskazówek, którego możecie użyć właściwie do każdej z nich, albo nawet w ten sposób wyedytować swoje rolki w samej aplikacji Instagrama. Planuję nagrać odcinek omawiający różne dostępne i najlepiej oceniane aplikacje do edycji filmów, dlatego jeżeli podoba Wam się ten pomysł, koniecznie dajcie mi proszę znać w komentarzu poniżej i też podzielcie się tym, z jakich Wy aplikacji najchętniej korzystacie, aby obrabiać swoje wideo. A jeżeli jeszcze nie ogarniacie, co to są rolki na Instagramie, gdzie je znaleźć, jak je włączyć i w jaki sposób je publikować, to odsyłam Was do jednego z moich poprzednich odcinków, do którego link wstawiam u góry i w opisie poniżej, w którym wszystko dokładnie omawiam. Tymczasem na początek przyjrzyjmy się formatom, które zdecydowanie powinniście wziąć pod uwagę podczas tworzenia i publikowania swoich rolek na Instagramie. Aby mieć pewność, że publikowane przez Was na Instagramie rolki, a właściwie to jakiekolwiek wideo, były najwyższej jakości, sprawdźcie, czy macie odpowiednio dostosowane ustawienia w samej aplikacji. Niestety niekiedy Instagram w domyśle zmniejsza format publikowanego wideo, a co za tym idzie, pogarsza jego jakość. Już tłumaczę, jak temu zaradzić. Wchodzimy zatem na swój profil na Instagramie, następnie klikamy w 3 takie poziome paski w prawym górnym rogu, przechodzimy do ustawień, wchodzimy w konto, przesuwamy palcem w dół i szukamy zakładki o wykorzystaniu danych. I teraz najważniejsze. Powinniście mieć tę pierwszą opcję wyłączoną, a tę drugą włączoną. Dokładnie tak, jak to widzicie na ekranie obok. To zapewni Wam najwyższą z możliwych jakość publikowanych filmów. Spójrzmy teraz na formaty. Otóż przy tworzeniu rolki na Instagramie interesują nas aż 3. 1080 na 1920, czyli standardowy rozmiar rolki, który zajmuje całą przestrzeń na ekranie telefonu. Eksportując swoje wideo z jakiejkolwiek aplikacji czy programów, zawsze róbcie to właśnie w tym formacie 1080 na 1920. Ale musicie też uwzględnić format, w jakim rolka pojawi się na stronie głównej przeglądania, czyli tam, gdzie lądujecie w pierwszej kolejności po otwarciu Instagrama. A ten format to 1080 na 1350, czyli w proporcji 4:5, a to jest mój ulubiony format do publikowania zdjęć na Instagramie. Jak widzicie, jest on mniejszy niż nakręcona i wyeksportowana przez Was rolka, dlatego filmując i
kadrując podczas edycji, już musicie ten format mieć na uwadze. To bardzo ważne, ponieważ jeżeli odbiorca otworzy swojego Instagrama i trafi na Waszą rolkę, to musi od razu się nią zainteresować, czyli nie może widzieć czegoś takiego jak ucięte napisy albo ucięta głowa. Oczywiście, gdy na nią kliknie, to otworzy mu się ona w pełnej krasie, ale może nie chcieć tego zrobić, dlatego podczas tworzenia rolek zawsze myślcie tak, jakby tego górnego i dolnego paska na dole nie było. No i trzeci format to już nasz instagramowy klasyk, czyli 1080 na 1080, proporcja 1:1, czyli kwadrat. I jakie on ma zastosowanie w rolce? To właśnie w tym formacie rolka pojawi się na naszej stronie profilowej. A jak wskazują moje statystyki, a także co potwierdzają inni twórcy, opublikowanie rolki na profilu zwiększa jej zasięg, dlatego warto to robić. Możemy jako okładkę rolki również ustawić jakieś zdjęcie, ale nie zawsze przecież znajdziemy odpowiednie. Dlatego kiedy kręcimy jakiś obiekt albo na przykład swoją gadającą głowę, to ustawmy ją w środku kadru i upewnijmy się, że zostawiliśmy wystarczająco miejsca na uciętą górę oraz ucięty pasek na dole. Teraz, gdy wiemy, na co zwrócić szczególną uwagę podczas kręcenia i edycji, przejdźmy już do działania. Słuchajcie, to nie będzie przełomowe odkrycie, bowiem najłatwiejszym i najszybszym sposobem na przyciągnięcie uwagi widza to dodanie do rolki napisów. Nie tylko przykryją niedociągnięcia wideo, które w tym momencie może stanowić tło, ale również będą świetnym sposobem na przekazanie swoim odbiorcom wartości. Napisy sprawdzą się w dosłownie każdej niszy. Wcale nie musicie tworzyć treści edukacyjnych, aby ich używać. Kluczem do sukcesu jest tutaj pomysł, dlatego powinniście pomyśleć o swojej rolce jako poście, do którego chcecie stworzyć opis. A o tym, jak tworzyć interesujące opisy, mówiłam w moim pierwszym odcinku na YouTubie, do którego być może się jeszcze nie dokopaliście, dlatego link zostawiam Wam u góry i w opisie poniżej. A zatem przyjrzyjcie się swoim najlepszym postom, ponieważ możecie z nich stworzyć rolki. Zerknijcie do statystyk i sprawdźcie, które z Waszych postów najlepiej rezonowały z Waszą publicznością. Jak to zrobić? Mówiłam już w moim poprzednim odcinku o nowych sposobach docierania do odbiorców, do którego link wrzucam do góry i poniżej. Następnie wyciągnijcie ze swoich najlepszych postów pomysły, skróćcie je do minimum i wstawcie do swoich rolek. I teraz tak, możecie użyć nagranego wcześniej filmu, który Waszym zdaniem będzie pasował do zaplanowanych przez Was treści, albo nagrać wszystko od początku, na przykład siebie. I nie bójcie się kamery, ponieważ rolka to nie jest wystąpienie na żywo, dlatego ze spokojem będziecie mogli wszystko powtórzyć czy nagrać od nowa, jeżeli coś pójdzie nie tak. Pamiętajcie, że podczas budowania swojej marki Wasza osoba, Wasza twarz to Wasza wartość, to co kojarzą odbiorcy. Dlatego bardzo ważne jest, aby pokazywać się, jakkolwiek trudne i nieosiągalne może na początku się to wydawać. Pokażę Wam teraz, jak możecie to zrobić. Stworzymy teraz krótką rolkę w prosty i szybki sposób. Na początek wybierzmy muzykę. Nie musi to być ultra popularny utwór, chociaż wiadomo, że te znacznie zwiększają zasięgi, aczkolwiek jeżeli Wam się nie podoba albo Wam nie pasuje, to postarajcie się znaleźć taki, który jest energiczny i ma wyraźny beat, do którego synchronizujemy nasz tekst. Kolejny krok to zmiana długości rolki. Myślę, że wybierzemy 15 sekund, bo to w zupełności wystarczy. Nie ma bowiem co przesadzać z długością, jeżeli na przykład nie zamierzamy opowiadać bardzo ciekawej historii. No i na koniec ustawmy sobie odliczanie na 10 sekund, aby w spokoju przygotować się do nagrania. To, co Wam proponuję, to prosta zabawa w mima. Załóżmy, że chcemy zrobić rolkę w oparciu o temat tego odcinka, który właśnie oglądacie. Najważniejsze i najciekawsze 3 informacje w nim zawarte to format rolki,
czyli 1080 na 1920, jej długość nie przekraczająca 15 sekund oraz dynamizm, a także to, aby zawierała napisy. I dokładnie te 3 informacje umieścimy w postaci tekstu nałożonego na nasze nagranie. Wystarczy, że na przykład na początku zrobimy zatroskaną minę i tutaj pojawi się pytanie, które ma na celu zaciekawić odbiorcę. I to jest chyba najlepsza zatroskana mina, na jaką mnie stać. A dalej w 3 prostych gestach wskażemy miejsca, w których pojawią się odpowiedzi. Możemy na przykład prostym gestem pokazać 3 punkty, nawet ten sam, gdzie po prostu pojawi się tekst, pamiętając oczywiście o naszym kadrowaniu, ponieważ nie chcemy, aby ucięło nam gdziekolwiek tekst, nawet jeżeli ktoś wyświetli naszą rolkę na tej głównej stronie przeglądania. Możemy nawet stanąć troszeczkę z boku w kadrze, po to, aby nie zasłaniać tekstu, który pojawi się w rolce. Czyli mamy już takie podsumowanie i pomysł na tą rolkę, to co? Lecimy z pierwszą próbą nagrania. I tak jak radziłam, ustawimy sobie najpierw muzykę, ponieważ teraz, gdy włączę nagrywanie, to będę ją słyszała. A dobrze, żeby te 3 gesty wskazujące na najważniejsze informacje były synchronizowane z bitem, czyli muszę poruszać się w rytm muzyki. Spróbujemy zatem to zrobić. Oczywiście może nie udać się za pierwszym razem, ale nie szkodzi, będziemy próbować do skutku. Nałożymy sobie jeszcze jakiś filtr. Aha, i jeszcze taka mała uwaga. Warto kręcić nasze rolki w świetle dziennym, ponieważ dzięki temu jakość naszego nagrania będzie dużo lepsza. Ok, lecimy. I gotowe. Udało się za drugim razem, a więc teraz w tak przygotowanym wideo będziemy nakładać na nie tekst. Tekst musi się pojawić już w pierwszej sekundzie po to, aby zaintrygować odbiorcę. Dlatego litery muszą być duże i też nie może być go za dużo. Nasze pytanie brzmi: czy Twoje rolki zawierają 3 najważniejsze elementy? Skłania ono widza do zastanowienia się i wzbudza jego ciekawość, ponieważ myśli sobie, a jakie to są te 3 najważniejsze elementy? I wtedy my dajemy odpowiedzi. Format 1080 na 1920, dynamizm od pierwszej sekundy i napisy. Upewnijmy się teraz, że wszystko pięknie się uzupełnia i synchronizuje z muzyką i nasza rolka jest gotowa. Tego typu rolki to takie mini posty w formacie wideo. Najważniejsze jest tutaj to główne pytanie, które ma za zadanie zatrzymać odbiorcę na naszej treści. Już w tej pierwszej sekundzie musimy go zwabić i jeżeli się zatrzyma, to jego uwaga zostaje jeszcze dla nas do dyspozycji. I oczywiście proces dodawania tekstu do wcześniej nagranego wideo, ponieważ to nie musi być gadająca głowa, to może być cokolwiek. Wygląda tak samo. Jak Wam się podoba ten sposób na tworzenie i edytowanie rolek? Co sądzicie o tym, aby traktować je jako posty? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach poniżej. A już za tydzień przedstawię jeszcze inne sposoby na tworzenie rolek, na przykład kiedy prowadzicie profil na Instagramie bazujący na zdjęciach, czy to fotograficzny, czy podróżniczy i skupimy się na tym, jak tworzyć interesujące rolki ze swoich zdjęć. A tymczasem zachęcam Was do obejrzenia mojego poprzedniego odcinka o tym, jak zdobywać followersów bez rolki w 2022 roku. A z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli spodobał Wam się ten film, to koniecznie zostawcie łapkę w górze i zasubskrybujcie po więcej tego typu treści.
i do zobaczenia niedługo. Cześć!